I was born to fly higher than the sun. No regrets, no turning back. My journey's just begun. Through the fire, through the rain, I spread my wings and rise again. Hej, witam w kolejnym vlogu i kolejny raz jestem w Los Angeles, ale tym razem zamierzam troszeczkę inaczej spędzić czas tutaj podczas tego pobytu. Wypożyczyłem właśnie przed chwilą rower i wybieram się na wyprawę wzdłuż plaży, zaczynając tutaj od plaży Redondo, później mamy Hermosa Beach, Manhattan Beach i chciałbym dotrzeć do Venice Beach, która jest naprawdę bardzo cool, ale jest dosyć daleko, to jest jakieś 2 godziny na rowerze, nie wiem czy dam radę. Spójrzcie na ten rowerek, który sobie wypożyczyłem, należał do kategorii Comfort i dostałem nawet jeszcze taki elegancki kosz. Tutaj plecak za chwilę wkładam do niego, kosz, wodę i łańcuch, żebym mógł przypiąć rower, jeżeli gdzieś zatrzymam się. Pogoda jest bardzo fajna dzisiaj, bo teraz jest 10 rano, jest 20 stopni. Dopiero zaczyna teraz słońce wychodzić. Ale słuchajcie, w Europie, w Wielkiej Brytanii w tej chwili jest potworny heatwave. Dzisiaj wiem, że jest 36 stopni. A tutaj, proszę bardzo, w Kalifornii mogę się schłodzić, 20 stopni. Tak jak powiedziałem, jest wcześniej rano, ale ma temperatura dojść do 23 stopni. Myślę, że jest to idealna temperatura do właśnie przejażdżki rowerowej. Jedziemy. Pierwszy mały przystanek, tutaj właśnie na Hermosa Beach. Ja za każdym razem jak tutaj jestem, to nie mogę wyjść z podziwu. Po prostu świetny deptak, ale jest to również trasa rowerowa, trasa do biegania i te wszystkie domki, które tutaj są wzdłuż tej trasy są niesamowite. I generalnie trasy rowerowe tutaj wzdłuż wybrzeża są niesamowite, świetnie zorganizowane i bardzo przyjemnie się jedzie. Bardzo podobają mi się tutaj te trasy rowerowe. Ostatnio byłem tutaj chyba rok temu. Wtedy podobną trasę odbyliśmy z Przemkiem, mężem. Ale zobaczcie, tutaj w momencie, gdzie zaczyna się bardziej zatłoczony ten deptak, to są czerwone światła dla rowerów, walk zone only. I tutaj należy już z roweru zejść i dalej rower prowadzimy. Dzień dobry. Tak właśnie się pani przywitała. I tutaj dalej już prowadzimy rower, żeby właśnie nie spowodować jakiegoś wypadku. Generalnie tutaj, gdzie jest ten walk zone only, spowolni mnie to. I tracę tutaj trochę czasu, bo zamiast jechać w tej chwili na rowerze, to muszę go prowadzić. Ale mimo wszystko jest bardzo przyjemnie. Pięknie. Zobaczcie, fantastycznie po prostu. Słoneczko, błękitne niebo. Bardzo fajna atmosfera. Chwila postoju teraz, chwila odpoczynku i zatrzymałem się przy takim poidle.
Już się pić chciało. Słoneczko grzeje. Piękna plaża. Nadal jesteśmy na plaży Hermosa. Świetna pogoda, 21 stopni. Nie chciałbym, żeby było cieplej do takiej jazdy na rowerze. Naprawdę bardzo przyjemnie. Ja co chwila się zatrzymuję, także nie wiem, jak długo zajmie mi ta trasa, ale są po prostu piękne widoki. Teraz troszeczkę się zmieniła sceneria. Jedziemy już tak dosłownie przy samej plaży. Fantastycznie. I tutaj znowu widzę, że dojeżdżamy do czerwonego światła i od tego momentu należy już prowadzić rower. Nie można jechać. Także schodzę z roweru. Proszę bardzo i dalej prowadzimy rower. Przy okazji zobaczcie, właśnie dotarłem na Manhattan Beach. Rower zaparkowany. Tutaj jest molo. I plaża. Również bardzo ładna plaża. I kolejna zmiana krajobrazu. Zrobiło się pustynnie, z taką roślinnością pustynną. It's just us above the streets, the world's stretched below. Cool air carries your voice, I listen so close. This rooftop is our secret, far from all we know. Hear the city hum is quiet, and time just moves slow. I feel light on my feet, lost in you, the night complete. Hold me here, don't let go yet. This moment we won't forget. On this rooftop, nothing can touch us now. Breathing in the endless sky, finding peace somehow. I kolejny postój, na chwilę się zatrzymałem. I żeby odpocząć, i żeby popodziwiać. Słuchajcie, niesamowite domy. To, co tutaj się już dzieje wzdłuż tej plaży, to jest już jakiś żart. Spójrzcie na te domy, na to, jak to wygląda przy samym oceanie i przy tej pięknej plaży. Spójrzcie, po prostu każdy z tych domów jest niesamowity. Chociaż ja wybieram właśnie chyba ten nowoczesny tutaj. Tak, ja myślę, że zainteresuję się tym domem. Koniec zachwytu nad domami.
Pora wsiadać z powrotem na rowerek. I jedziemy dalej. Looking on my back and you were still the same. Ta część trasy tutaj bardzo mi się podoba, gdzie już dosłownie jedziemy plażą. Bardzo wygodnie, bardzo komfortowo. Jesteśmy na plaży. Take my hand and follow me. Follow you in my fantasy. Something cool, just something sweet. Follow you in my fantasy. I'll be there, you'll be with me. Follow you in my fantasy. A place we meet, a place to be. Follow you in my fantasy. Maybe we're crossing the line. Oh, you were making me cry. And I know that you know all the things that made us. My feelings for you don't go. And I know you know all the things that broke us. I still have to let you go. Take my hand and follow me. Follow you in my fantasy. Something cool, just something sweet. Follow you in my fantasy. I'll be there, you'll be with me. Follow you in my fantasy. A place we meet, a place to be. Follow you in my fantasy. Kolejny postój, ale jaki postój? Tutaj znajdujemy się dokładnie na drodze startowania czy lądowania samolotów z lotniska LAX. Bardzo duże nasłonecznienie, ostre słońce, wysoki indeks UV, ale przygotowałem się, cały jestem wysmarowany balsamem z filtrem 50, więc powinno być ok. Akurat jest niesamowita cisza i nic nie startuje w tą stronę. Nie wiem, czy zmienili kierunek startów, ale zobaczcie, ta trasa rowerowa właśnie biegnie w ten sposób wzdłuż oceanu. Przepięknie. No, udało się, wreszcie jakiś wystartował. Open roads and quiet skies. No one knows where this leads. Got no map, just our time. Riding rhythms through the breeze. We don't need a single plan, just a pulse and hand in hand. Let the moment set us free. Heartbeat a major key. Took a train with no name. All the stops just felt the same. But you smiled, and I knew every place feels right with you. Chasing echoes in the sky. Tutaj teraz został mi już taki ostatni odcinek do pokonania i niestety trasa rowerowa przebiega już przez miasto, główną ulicą. Ale i tak zobaczcie, bardzo fajnie wygląda, jest pas dla rowerzystów wyznaczony, także mimo wszystko czuję się bezpiecznie. Nigdy nie jeżdżę rowerem tak po mieście, ulicami. Nie należy to do moich ulubionych
zajęć. Tutaj widzicie, musiałem na czerwonym świetle czekać razem z samochodami. Jedziemy dalej, to już jest ostatni odcinek, dosłownie chyba pozostały ze 3 minutki, żeby znaleźć się na Venice Beach. Wow, i zobaczcie, jesteśmy na Venice Beach. Trochę więcej czasu mi to zajęło. Google Maps pokazywało, że będzie to 1,5 godziny. No ale niestety zajęło mi to 3 godziny, żeby tutaj dojechać. Mam opóźnienie. Aż nie wierzę, że udało się. Taka wielka wyprawa. Tutaj widzimy molo na Venice Beach. Tutaj jeszcze kawałek dalej podjadę, żeby znaleźć się w centrum. No, no, vamos a caber ahí. Come next to me. Zobaczcie, ocean. Tutaj zaparkowałem rowerek. I zobaczcie te domki, które tutaj są. Przepięknie to wygląda. Jak kwiatuszki. No ten biały jest niesamowity. Piękne wille wzdłuż oceanu. Bardzo fajna plaża, Venice Beach. Tutaj nie wiem, czy w oddali widać, ale są góry, plaża, piaseczek, ocean. Zaraz spróbuję zaparkować gdzieś rower. Pójdziemy na taką główną ulicę Venice Beach. Yeah, those weren't. Musiałem się wrócić nawet spory kawałek, żeby gdzieś zaparkować rower, bo nigdzie tam, już dotarłem do centrum Venice Beach, nigdzie nie mogłem znaleźć miejsca, gdzie mógłbym ten rower zahaczyć. Wróciłem się i wracamy teraz na główną promenadę. I właściwie to dokładnie w tym samym miejscu parkowaliśmy nasze rowery, jak byliśmy z Przemkiem tutaj na tej wycieczce rowerowej rok temu. Tutaj na Venice Beach to już jest po prostu bajka, żeby tutaj mieszkać. Pięknie, zobaczcie te domki. Niesamowite wille. Przy samym oceanie. Tu jeszcze taki pas zieleni stworzony z trawką. Elegancko. Piękne domy. Tutaj taki śmieszny domek z buddą przed domem. I zobaczcie, tu po prostu przechodzimy przez pas zieleni. I jest ocean. Trochę wieje, ale dobrze, przez to jest bardzo przyjemnie. Tutaj dom fioletowy. I obok tego znajduje się dom na kurzej nóżce. Proszę zobaczyć. Dosłownie na takiej cienkiej nodze. I z tego co widzę, jest tam
salon na górze. Bardzo fajny spacer tutaj właśnie wzdłuż tych domów i później ta uliczka przechodzi w główny deptak tutaj na Venice Beach ze sklepami, barami i restauracjami. Za chwilę tam dotrzemy. Zakurzył się samochód. Ostatnio jak byłem z Przemkiem tutaj, to też nie przeceniliśmy tą odległość i tak samo posłuchaliśmy Google Maps. My się zatrzymywaliśmy na dłuższe postoje, na jakieś picie, na zjedzenie czegoś. Wtedy nam to dosłownie zajęło cały dzień, żeby dojechać tutaj i wrócić do hotelu. To i tak dużo szybciej dotarłem, bo w 3 godziny. Ale to jest daleka trasa rowerowa. Już zaczynam odczuwać w nogach. I tutaj już jestem na tym głównym deptaku. Mnóstwo barów, sklepów z pamiątkami. I to jest ulica tętniąca życiem. Ona idzie wzdłuż plaży. I zobaczcie, tutaj jest Muscle Beach, Venice. Taka wielka sztanga. I tutaj znajduje się słynna, bardzo słynna siłownia, taka na otwartym powietrzu. Właśnie tutaj. Zobaczcie. Ćwiczymy sobie na słoneczku, przy głównym deptaku, przy plaży. Muscle Beach. Naprawdę super jest ta siłownia. Następnym razem przychodzę tutaj ćwiczyć. Bardzo dużo tutaj się dzieje. Zobaczcie, ile sklepików. Come on, baby. Yes, Team USA, we're still rapping, we're still going hard. Yeah. Drill. We interrupt this program to bring you a special report. We do it big and we do it however we like. This how it was made for the real. I swear to God that I'm serious. Me and my team, we be ready. We shooting to kill. I told my parents one day I'ma buy them a crib. They gon' sit in the Beverly Hills. I just want happy to show that I sold out. I swear to God that shit up gave me the chills for real. That felt amazing. I'm a rap pop star sensation. They do not know about that. All I really wanna do is live life, give back. I don't really understand why they don't like that. Get a crib for the family in Beverly Hills. If I said I'm gonna do it, I probably will. And that's real. I got a dream that nobody gets. I'm tryna ride the whole audience. So that arena's my name on it. And no, I ain't acting like Johnny Depp. I done put in the hours of work and my blood, sweat, and tears. So I'ma continue to do so. I ain't tryna end up like you too, bro. Cause I got the magic like the rules. So I'm interfering, so they all be fearing. Cause I'm on my way to head straight to the top. If you just tell her that straight to the listen to this, I guarantee they'll say it's a bop. I wanna earn me respect from the legends and actually blew them all out of their socks. So don't be scared if I come in and make you my target. I'm marking your head with a dot. We do it big and we
do it however we like. This how it was made for the real. I swear to God that I'm serious. Me and my team, we be ready. We shooting to kill. I told my parents one day I'ma buy them a crib. They gon' sit in the Beverly Hills. I just went happy to show that I sold out. I swear to God that shit done gave me the chills for real. That felt amazing. I'm a rap pop star sensation. They do not know about that. All I really wanna do is live life, give back. I don't really understand why they don't like that. Get a crib with a family in Beverly Hills. If I said I'm gon' do it, I probably will. And that's real. There ain't no cap in the boat what I'm rapping. If I'm saying shit, then it's straight from the chest. I put all my eggs in the basket to make it what's happening. I'm confident I'ma be next. Niggas ain't sharing my passion, that's all I imagine. Proceeding, I follow the steps. I'm kicking this shit like a habit. They ducking and dashing the minute I step on the set. Bitch, no rest. I don't even need no sleep till both arms cross my chest. Trochę zły jestem, bo okazuje się, że mam bardzo mało czasu, żeby tutaj zostać na Venice Beach. Jest już godzina 14, a do godziny 17 jest otwarta wypożyczalnia rowerów, więc 3 godziny zostały. Zajęło 3 godziny, żeby dojechać tutaj. Nie wiem, w drodze powrotnej po prostu jakimś sprintem i na pewno bez zatrzymywania się żadnego. Kurczę, szkoda. Następnym razem muszę to jakoś inaczej zaplanować, przyjechać dużo wcześniej. Tutaj dosłownie można spędzić cały dzień. Tutaj jakieś drastyczne sceny się rozgrywają. Pani widzę, że modli się. Celebration of Life. Ramadan. No dobrze, a tutaj ośmiornica. Ale ma zęby. Ta ilość pamiątek, koszulek, czapeczek, bransoletek, wszystkiego, torebeczki, wszystko możemy kupić. Garden Grove, mid-70s. O, ta koszulka właściwie przykuła moją uwagę. Kurczę, już teraz to bardzo głodny jestem. Myślałem, że ja tutaj coś będę jadł, ale ja nie mam czasu już nawet się zatrzymać. Jedyne co, to może właśnie te owoce. Z tego straganu bym sobie wziął. To wygląda bardzo fajnie. Truskawka. Ogórek. Skusiłem się na ten kubeczek z owocami. Zobaczcie, jaka kombinacja. Truskawki, ananas, mango, ogórek, arbuz. Pewnie jeszcze coś tam by się znalazło. Tutaj wzdłuż tego deptaka dalej biegnie ta trasa rowerowa. Ostatnio z Przemkiem no tak, właściwie jechaliśmy dalej, ponieważ dojechaliśmy jeszcze do Santa Monica. Tym razem już na pewno na to nie mam siły. Skatepark na Venice Beach. La tavola buona. Mica lo fa male, no?
Bardzo fajny skatepark, ale nie jeździło za dużo skaterów. Pewnie jeszcze nie. No, thank you. No, no. Thank you very much. O, niech spadają. Potrzebuję hydration. Ja jestem nawodniony. Jeszcze kończę te owoce. Także mówiłem, że bardzo fajny park, ale myślę, że za wcześnie i jeszcze nie ma tylu skaterów, ile powinno być. Kurczę, naprawdę szkoda, że nie mogę zostać tutaj dłużej. Bardzo fajna atmosfera jest i chciałbym pooglądać te wszystkie sklepy i pamiątki, które tutaj są. Ale niestety muszę wracać. Ostatnio jak byliśmy z Przemkiem, byliśmy tutaj wieczorem i było jeszcze więcej ludzi i jeszcze lepsza atmosfera. Także polecam, jeżeli wybieracie się w te okolice, to Venice Beach wieczorem. Tutaj znowu przechodzę koło tych domów wzdłuż plaży. Niesamowite są. Ten jest taki bardzo surowy. Piękne. Muszę powiedzieć, że ja teraz to już trochę nawet zestresowany wracałem po ten rower. Bałem się, czy on jeszcze tutaj będzie. Różnie to bywa. Nie wiem, jakbym wrócił do hotelu, ale jest. Słuchajcie, jest, czeka. Piękny, z koszyczkiem. Jakbym na zakupy gdzieś jechał. Ale bardzo wygodny ten koszyczek. Akurat tam plecak mogę sobie włożyć. Spójrzcie jeszcze raz na Venice Beach. Tam jest molo, na które dzisiaj już nie idę. Jestem w drodze powrotnej do hotelu. Zrobiłem sobie właśnie przystanek tutaj na plaży. I nie wierzę po prostu. Ja już jestem prawie 6 godzin na rowerze. Przeceniłem swoje możliwości. Nawigacja mi pokazuje jeszcze 50 minut do molo na Redondo Beach. I tam myślę, że zakończę tą wyprawę rowerową i tam wsiadam w autobus i do hotelu już jadę autobusem. Przeceniłem swoje możliwości, naprawdę. Ja ostatni raz na rowerze byłem chyba rok temu. To było totalnie ponad moje siły. Dotarłem teraz na molo Redondo Beach. Padam, ale widzę, że jest autobus. Zaraz zamierzam załadować rower na autobus numer 3. I tu jest takie coś z przodu. Na to się zakłada rower. Ja jeszcze nie mam zielonego pojęcia, jak to się robi. Widziałem, że ludzie to bardzo szybko zakładają sobie i wsiadają do autobusu. Nie wiem, mam nadzieję, że kierowca mi pomoże. Już rower został zaczepiony. Pomogła mi pani kierowczyni. I to w ten sposób wygląda. Rower będzie na przodzie autobusu. Udało się. Oddałem rower w ostatniej chwili. Są 2 minuty po godzinie 17. A tak jak, no nie, może nie wspominałem wcześniej, ten punkt z rowerami czynny jest do godziny 17. Także 2 minuty po dosłownie zdążyłem w ostatniej chwili. Jeszcze autobus był opóźniony, ale generalnie przeceniłem swoje możliwości. No i nie zdawałem sobie sprawy z tego, jaka to jest odległość do Venice Beach. Oczywiście słuchałem tutaj Google Maps, a zdecydowanie nie należy słuchać Google Maps, jeżeli jedziemy na rowerze. Zupełnie inny czas przejazdu podają. Nie wiem, dla kogo to jest wyliczone, ale generalnie w tej chwili upłynęło 7 godzin
Także jechałem na rowerze równe 7 godzin. Jestem wyczerpany. Od rana jadłem tylko właściwie na śniadanie overnight oats i później ten kubełek z owocami. Także jeszcze do tego wszystkiego nic nie jadłem. Jestem bardzo głodny. Koniecznie muszę teraz coś zjeść. Myślę, że po 7 godzinach jazdy na rowerze zasłużyłem na hamburgera. Dosyć długo czekałem jak na fast food, ale wszystko było świeżo robione. Tak jak widzieliście, te hamburgery smażone na takim prawdziwym grillu z ogniem. Bardzo dobre frytki. I wziąłem hamburgera z podwójnym mięskiem, żeby nie było przypadkiem mało. Ten smak grilla jest po prostu niesamowity. Smak ognia. Jak smakuje ogień? Jest sałata, pomidor, sos, cebula, ogórki. No i bardzo dobre mięso. Przede wszystkim bardzo dobre mięso, przepyszne. Do picia z automatu, tak jak były Pepsi, Fanta i inne napoje, ja wziąłem sobie herbatę czarną. Bardzo dobra. Popiję herbatką. Mam nadzieję, że podobał Wam się vlog, że coś zobaczyliście. Poproszę, skomentujcie, co sądzicie. Dajcie łapkę w górę i tradycyjnie poproszę o zasubskrybowanie kanału Flying Adam. Nogi mnie tak bardzo bolą. Jutro będę miał takie zakwasy, że pewnie się nie ruszę. Do zobaczenia w następnym vlogu.